Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Karta rozmarzenia i bujania w obłokach. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Ale z drugiej strony, słuchajcie, chęć stabilizacji, co troszeczkę się wyklucza. Co odchodzi do przeszłości? No, słuchajcie, jeszcze nie wiem, o co tu chodzi w ogóle w Waszym czytaniu, ale jak Wy się przedstawiacie w lipcu? Karta dziewiątki kielichów i to całkiem nieźle, ale w ogóle wydaje mi się, że takie mało przyziemne rzeczy Was rzeczywiście interesują. Jaka będzie dla Was rada? Chociaż właściwie z tymi przyziemnymi zaraz. Albo może słuchajcie, bo ja tutaj wcześniej powiedziałem, że jest chęć stabilizacji. Okej, może jest, ale też mam wrażenie, że jest jakiś nowy pomysł a propos tego, jak ją osiągnąć, jak sobie ją zbudować w swoim życiu. Czego raczej nie robić, czego unikać w tym miesiącu. No, słuchajcie. Ładne czytanie na to wychodzi. Jest tutaj dużo takiego przebywania w strefie marzeń, rzeczywiście bujania w obłokach, wymyślania sobie, ale takiego wymyślania na zasadzie, a jaki teraz będzie mój cel na najbliższe miesiące? Gdzie na przykład pojadę w podróż, albo na co będę zbierać pieniądze? Na przykład, jeśli rzeczywiście macie jakiś cel związany ze spełnianiem swoich marzeń po prostu. Przejdźmy do energii z przełożenia i zobaczcie, jest to karta gwiazdy. Karta gwiazdy, która jest moją ulubioną w tarocie. Ona sugeruje pozytywne myślenie, sugeruje jak najbardziej nadzieję, posiadanie nadziei, takie ukojenie i gdzieś też poczucie, że coś tam nad Wami czuwa, czy tam gwiazda, czy Bóg, Wszechświat, cokolwiek już tam sobie sami wymyślicie. Jeśli chodzi o kartę gwiazdy, to na pewno mogłaby ona mówić, słuchajcie, dosłownie o bujaniu w obłokach, ale też o tym, że są jakieś marzenia do spełnienia. I wiem, że brzmi to jak jakiś nazwa serialu dla nastolatek z lat tam, nie wiem, 90. czy 2000 coś tam, ale tak bym powiedział, że jest jakiś, wybaczcie, jakieś marzenie, które trzeba gdzieś przekuć w cel po prostu. I wydaje mi się, że w tym miesiącu będzie to najlepsze. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta siódemki kielichów.
No i karta siódemki kielichów mogłaby sugerować właśnie rozmarzenie i bujanie w obłokach. No, te dwie karty, gwiazda i siódemka kielichów, jak najbardziej razem mogłyby na to wskazywać. Jeśli chodzi o siódemkę kielichów, to może to być też karta takiego rozproszenia i nieumiejętności skupienia się. I wydaje mi się, że rzeczywiście w tym miesiącu możecie mieć z tym problemy. Tak bym powiedział. Jeśli są jakieś obowiązki, takie, które naprawdę wymagają waszego zaangażowania w 100%, no to tutaj łatwo może nie być. Ale jeśli chodzi o siódemkę kielichów, to również jest to karta wyboru, podejmowania decyzji i no jest tutaj informacja, że obojętnie którą drogę nie wybierzecie, no coś tam naprawdę niezłego na was czeka. Tym bardziej, jeśli tutaj otworzycie się po prostu na zdobywanie nowych doświadczeń. I słuchajcie, wydaje mi się, że no, te nowe etapy, ten wybór, który gdzieś tutaj trzeba podjąć, może być związany na przykład z miejscem, w którym mieszkacie, miejscem, w którym pracujecie, bo zobaczcie, przychodzi do was trójka monet i trójka monet to budowanie nowych, solidnych fundamentów, od podstaw. I no, może rzeczywiście ktoś tutaj marzy o przeprowadzce, może gdzieś za miasto, bliżej natury, a może nad morze czy w góry, to już słuchajcie, piszcie gdzie chcecie, ale jeśli chodzi o trójkę monet, to zwłaszcza w tej talii jest to karta, która no, tutaj mogłaby sugerować oddawanie się takiemu tworzeniu, już nie wiem co tam lubicie, ale to tutaj mam na myśli cokolwiek, pisanie, malowanie, rzeźbienie w drewnie, stolarka, cokolwiek. Mam wrażenie, że takie zajęcia po pracy w domu, czy tam gdzieś w jakimś miejscu, w którym rzeczywiście je uprawiacie, dają wam bardzo dużo takiego spokoju, ukojenia, oddajecie się w tym miesiącu jakiejś pasji. To jest bardzo, bardzo dobra energia. Jeśli chodzi o to, co odchodzi do przyszłości, to macie tutaj kartę sprawiedliwości i no, to mogłaby być informacja, że jest tutaj gdzieś poczucie braku stabilności, stabilizacji. Być może ktoś się ze słomianym zapałem tutaj zmierza, czy a propos zmian, czy a propos, no nie wiem, na przykład jeśli chodzi o silną wolę do ćwiczeń, czy słuchajcie, do trzymania się diety, czegokolwiek, ale wydaje mi się, że w tym miesiącu tutaj gdzieś jest więcej motywacji ku temu i takiego zrozumienia bardziej, że okej, no nie odchudzam się tylko i wyłącznie dlatego, żeby wcisnąć się w stare spodnie, ale bardziej po prostu, żeby czuć się swobodniej, żeby łatwiej się, no nie wiem, można było poruszać, czy dla zdrowia. Karta sprawiedliwości mogłaby sugerować, że ktoś z was czuje dyskomfort w życiu, który teraz jest właśnie czas w lipcu, no aby nazwać go, ten dyskomfort, określić, zastanowić się, co tutaj trzeba zmienić, albo może jak swoje podejście do tego zmienić właśnie. Jest to miesiąc zmiany podejścia, tak bym powiedział. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta dziewiątki kielichów i jest to karta robienia sobie przyjemności, robienia sobie dobrze, takiego troszeczkę rozkokoszenia się. I to jest na tej zasadzie, że tak naprawdę gdzieś tutaj wam nic nie brakuje. Dziewiątka kielichów to są takie przyjemności cielesne, jakieś pyszne jedzenie, pyszne wypieki, no nie wiem, jakieś tutaj trunki niesamowite, które lubicie. Nie mówię o nadmiarze. Czy jakieś no, inne fantastyczne napoje. Wszystko to daje wam po prostu ogromną przyjemność dla zmysłów. I wydaje mi się, że właśnie na tym skupiacie się w lipcu. Na po pierwsze strefie marzeń, bujaniu w obłokach, rozpoznawaniu, no rzeczywiście, które rzeczy wypadałoby zmienić i jak je zrobicie. Również jak przybliżyć się do spełnienia jakiegoś marzenia. No i oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, przyjemności wam w głowie.
no, ukojenie po prostu. Raczej gdzieś tam na trawce odpoczynek, czy w lesie, nad morzem, w górach, aniżeli, słuchajcie, no nie wiem, w domu przed telewizorem, czy w pracy. No tego może Wam się nie chcieć. W Radzie, zobaczcie, jest dla Was karta piątki mieczy i jest to karta braku komunikacji i zamiatania spraw pod dywan. Czyli o co chodzi? No tutaj jest informacja, żeby nie spychać na dalszy plan swoich pragnień, celów, marzeń. No jest to gdzieś rzeczywiście czas na to, aby rozwinąć skrzydła i naprawdę mówię tutaj, no wiem, że takimi banałami troszeczkę sypię, ale no czasami tak jest rzeczywiście, że chcemy coś bardzo zmienić lub osiągnąć w życiu, no ale gdzieś tam na drodze spotykamy przeszkody. Najczęściej, z tego co ja zauważyłem, w Waszym przypadku może tak być, tymi przeszkodami jesteśmy po prostu my sami. No gdzieś wypadałoby ustawić sobie priorytety w życiu i zastanowić się, co jest dla Was najważniejsze. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta Słońca. Karta Słońca mogłaby mówić o unikaniu takiej leserki i drogi na skróty oraz w ogóle, słuchajcie, o słomianym zapale. Tutaj powiedziałbym tak, nie szukać też motywacji na zewnątrz, od bliskich, od przyjaciół, od znajomych, albo może na przykład od szefostwa, że już Was tak wkurza, tylko po prostu szukajcie motywacji w sobie rzeczywiście. No bo tak jest często też, że no mamy jakąś taką wewnętrzną irytację, jakieś napięcie, nie wiadomo o co chodzi. No tutaj trzeba rzeczywiście czas dla siebie na łonie natury, rozmarzyć się, zastanowić, pomyśleć, no i zaplanować, co tam, nad czym wypadałoby popracować lub co zmienić. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. No tutaj dużo cierpliwości trzeba mieć, mam wrażenie, do drugiej osoby. Jak Wy się przedstawiacie? Wiecie co, jeśli chodzi o osoby, które są świeżo niedawno po jakimś rozstaniu albo po zawodzie miłosnym, no to jest taka informacja, że raczej to jeszcze nie jest czas na to, żeby wikłać się w nowe. Coś jeszcze trzeba przepracować, coś za sobą zostawić. Jaka będzie dla Was rada? No i słuchajcie, 7 kielichów, to co było w ogólnej energii. Czego raczej nie robić, czego unikać w miłości i w uczuciach. No słuchajcie, powtarzają się karty, ale momento. Powtarzają się karty dlatego, że też pojawiła się 9 kielichów. Ale tym razem z przełożenia. Jeszcze nie wiem, jak ugryźć to czytanie, ale w takim razie może zacznę od początku. Z przełożenia dla związków jest karta 9 kielichów. No i jest to karta takiego zadowolenia i robienia sobie dobrze. No o co chodzi? Tutaj mam wrażenie, że potrzebujecie dużo takiego adorowania ze strony partnera lub partnerki i to rzeczywiście może nastąpić. Tylko mam wrażenie, że momentami możecie troszeczkę za bardzo się zamykać na drugą osobę i ktoś po prostu w pewnym momencie może się poddać, że czuje się jako osoba nie do końca doceniana.
Oczywiście możecie zamieniać sobie tę energię, teraz mogłem powiedzieć o Was. W każdym razie mam wrażenie, że no tutaj dużo też okazji do spotkań towarzyskich będzie i przez to mało okazji do szczerych, ważnych rozmów. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia ta karta 9 kielichów mogłaby sugerować, że część z Was najprawdopodobniej zajada, zapija, czy w jakiś inny sposób próbuje ukoić jakieś smutki, na przykład związane z rozstaniem całkiem niedawno. Jeśli chodzi o 9 kielichów, to ta karta sugeruje, że no, gdzieś jest to czas zabawy, a nie jakichś bardzo poważnych, zawierania poważnych związków i relacji. Zabawy, no nie chodzi mi o to, że tutaj codziennie z kimś innym, chyba że chcecie, ale na razie gdzieś wypadałoby odpuścić trochę, no i gdzieś korzystać z, nie wiem, pogody, z urlopu, z życia. Nie szukać gdzieś tak, wiecie, desperacko i koniecznie, że w tym miesiącu albo na to lato muszę kogoś mieć. Jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to macie tutaj kartę 6 mieczy. A 6 mieczy może sugerować wyruszenie do przodu i zostawienie za sobą jakichś trudnych sytuacji, trudnych niesnasek, sporów. I mam wrażenie, że gdzieś tutaj oboje możecie uciekać rzeczywiście od ważnej rozmowy, ale to też może być z tym związane, że po prostu nie macie na to czasu. No chyba, że w ogóle taką wymówkę sobie wymyślacie, ale no, w tym miesiącu jest tutaj rzeczywiście do rozstania się, ale nie ze swoją drugą połówką, a z czymś, co Was ostatnio poróżniło. No bo ta karta to sugeruje. Jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii 6 mieczy mogłaby sugerować, że jest konieczność odcięcia się od trudnej przeszłości, bo być może, tak jak już wspomniałem wcześniej, część z Was myśli lub dalej tęskni, czy dalej kocha kogoś z przeszłości i gdzieś to Was bardzo blokuje przed poznawaniem nowych osób. To już zwłaszcza też dla osób, które w ogóle gdzieś już tam się poddały. 6 mieczy mówi o tym, że trzeba się rozprawić z przeszłością, ale nie wchodząc w kolejną relację, tylko coś sobie tutaj tłumacząc. Zobaczcie, partner lub partnerka przedstawia się jako 7 mieczy, a jest to właśnie, 7 monet. Jest to właśnie karta cierpliwości i z jednej strony tutaj do Waszej drugiej połówki trzeba mieć dużo cierpliwości w tym miesiącu, ale też chodzi o to, że być może jest lekka strefa takiej rutyny pomiędzy Wami, którą Wy chcecie przełamać, a druga strona niekoniecznie. Tutaj trochę nudą wieje momentami, ale też widzę coś takiego, że ale to zaraz. Zobaczcie, do singli przychodzi 7 monet, a jest to właśnie karta oczekiwania i wypadałoby po prostu przestać czekać na czyjś powrót, przestać łudzić się, że gdzieś jakaś osoba z przeszłości się zmieni, bądź przejrzy na oczy i się odezwie i będzie chciała odnowić relację, albo w ogóle przestać czekać na to, aż ktoś się pojawi, bo tutaj może być taki zgrzyt trochę, takie sprzężenie na tej zasadzie, że za bardzo chcecie, a wtedy gdzieś jest blokada. Jest takie powiedzenie, że mniej odpuszczone, a będzie Ci dane. Wiecie, o co chodzi i w Waszym przypadku to będzie bardzo dobre, bo też jak idziemy na randkę z jakimiś ogromnymi oczekiwaniami, to czuć bardzo i druga osoba też może się zniechęcić. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta 9 buław, a 9 buław to jest właśnie stawianie przed sobą muru i zamykanie się. I o co chodzi? Tutaj Wasza druga połówka ma dużo cierpliwości i gdzieś próbuje i chce Was adorować, ale Wy za momentami zgrywacie osoby niedostępne i gdzieś po prostu może się zacząć wycofywać, bo ile można próbować? Słuchajcie, to jest na takiej zasadzie, że niby komuś tutaj wybaczymy, ale jeszcze gdzieś tam jednak coś jest z tyłu głowy i to może być widoczne. 9 buław sugeruje, tutaj też patrząc na ten rozkład,
że wy potrzebujecie przełamać jakąś rutynę w związku, w relacji. O co chodzi? Czy to rutyna, no nie wiem, łóżkowa, czy związana z sposobem spędzania wspólnie czasu, to już zależy od was. Chętnie się dowiem. Zobaczcie, single przedstawiają się jako karta 9 buław i, no słuchajcie, 9 buław i 9 kielichów. Jak dla mnie jest to informacja, że część z was zamyka się na miłość, albo tak bardzo gdzieś tutaj próbuje, no że gdzieś cały czas odbija się po prostu od ściany i myśli sobie w pewnym momencie, no ile można trafiać na ten sam typ człowieka. A być może to nie jest tak, że cały czas trafiacie na podobny typ człowieka, może po prostu podobne rzeczy różnym ludziom pozwalacie robić. 9 buław raczej sugeruje gdzieś tutaj wycofanie się i jest to dobre. Mam wrażenie, że trzeba coś sobie tutaj poukładać w głowie. Rada dla związków, 7 kielichów. Słuchajcie, nie żyć iluzją i też nie trzymać kogoś w iluzji. Czyli jeśli jest problem, to nie strzelać focha i nie myśleć, że druga osoba się domyśli, o co tutaj chodzi, tylko po prostu mówić wprost, bo gdzieś tutaj, no, wasza druga połówka tego wymaga. 7 kielichów też mówi o tym, żeby pod wpływem, że tak powiem, różnych trunków, no tutaj nie prowadzić ważnych rozmów. Jeśli chodzi o single, no to zobaczcie, 7 kielichów w radzie, nie żyć w iluzji, że ktoś się zmieni, że ktoś wróci. Inna informacja jest taka, żeby ewentualnych braków emocjonalnych, czy tam romantycznych, no właśnie nie zajadać, czy tam zapijać, czy cokolwiek. No gdzieś tutaj trzeba się zastanowić, dlaczego tak bardzo pragniecie być w relacji. Czy to wynika z jakiejś, no nie wiem, nieprzepracowanej traumy z przeszłości, a może po prostu chcecie tylko i wyłącznie podzielić się z kimś miłością, którą w sobie macie. O, motocykl tutaj za oknem, momento. Miłości jest dużo chyba. 7 kielichów, też słuchajcie, dojść do ładu i do składu z tym, jakie macie wierzenia na temat miłości, bo może być tak, że chcecie miłości, ale nie próbujecie, albo za mocno próbujecie. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta królowej kielichów. I słuchajcie, mogłaby to być matka lub teściowa, która gdzieś tutaj podszeptuje i próbuje się wtrącać w wasze problemy, zwłaszcza jeśli druga ze stron ma bardzo bliskie kontakty, może nawet nie do końca odciętą pępowinę z rodziną. No tutaj unikać tego, spróbować gdzieś to, wiecie, ukrócić. Królowa kielichów też sugeruje znowu te używki, żeby gdzieś tutaj pod wpływem nie popłynąć za dużo z oskarżeniami albo nie wiem, z jakimiś wyrzutami. Czego nie robić dla singli? Karta królowej kielichów. Nie wiem, czy ktoś tutaj nie ma do przepracowania relacji z matką, która być może nie dawała komuś wystarczająco dużo, nie wiem, może ciepła, czułości, wsparcia i dlatego teraz macie jakieś takie potrzeby ogromne. Ale to nie będzie dla wszystkich. Królowa kielichów też sugeruje, żeby unikać raka, skorpiona, ryb lub pod wpływem, czytam na jakichś tutaj imprezach, wierzyć w czyjeś piękne słowa i maślane oczy. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia. Rozważnie, co do Was przychodzi, co się pojawia. Słuchajcie, jest pewne zaskoczenie lub propozycja, która może sprawić, że się zastanawiacie nad czymś. Czy ją przyjąć, czy nie najpewniej. Co odchodzi do przeszłości?
Coś wychodzi na jaw niespodziewanie i zastanawiacie się, co z tym zrobić. Czy próbować zmieniać, czy gdzieś dociekać swoich praw. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Jak wy się przedstawiacie? Ciężka praca. No to ciekawe, dlatego że w ogólnej energii nie było ciężkiej pracy w tym ogólnym czytaniu. No, może dlatego, że trochę wam się nie chce, a trzeba. Rada dla was. Dziwne, naprawdę dziwne. Czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, do wszystkich osób, które pracują ponad miarę, do tego stopnia, że troszeczkę są przemęczone i myślą o tym, czy by nie wziąć zaległego urlopu lub pewnego zwolnienia, no to tutaj jest informacja, że no, trzeba troszeczkę zwolnić tempo, nie przyzwyczajać pracodawców do tego, żeby z was po prostu ciągnęli ile się da, dzielić się obowiązkami i co? No i rozmawiać o tym, że czasami może wam być za ciężko, po prostu, po ludzku. Zobaczcie z przełożenia karta wieży i wieża mogłaby mówić o czymś nieuchronnym, o czymś takim niespodziewanym, nagle. Może to być, słuchajcie, związane z totalną zmianą. Ta zmiana, no, może być tutaj okupiona wcześniej pewną propozycją, ale jeśli chodzi o kartę wieży, to uważajcie na kłótnie w pracy bądź o pieniądze, takie naprawdę konkretne, które gdzieś by tutaj nawet mogłoby wzburzyć relacjami z kimś, relacją z kimś, może rak, skorpion, ryby. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta dwójki monet, jest to karta żonglowania wyborami. Żongler zastanawia się, czy przyjąć propozycję, czy ją odrzucić, czy zmieniać, czy zostać, czy rozmawiać, czy nie rozmawiać o pieniądzach. Ewentualnie tu jest takie poczucie, że no ktoś sobie z wami robi żarty, no i gdzieś myśli, że nie widzicie. Tutaj też jest taka informacja, że a wypadło mi z głowy. Może nie było to istotne. A już wiem, że naprawdę ważycie pieniądze, czyli rozpisujecie sobie wszystko od początku do końca, cały budżet i nie ma tutaj miejsca na głupoty, bo chcecie oszczędzić na przykład. Zobaczcie, przychodzi do was karta pazia kielichów, a paź kielichów, zwłaszcza w tej talii, to jest karta jakiejś propozycji, zaskoczenia i jak dla mnie jest to informacja, że ktoś szepnie wam na ucho, że w innym dziale czy w innej firmie szukają pracowników. I teraz tak, tu jest informacja, żeby nie dzielić się z nikim a propos aplikowania do innych firm czy miejsc pracy, lub na przykład, żeby nie mówić, że gdzieś tutaj w ogóle szukacie, bo może się to spotkać z dużą zmianą nastawienia do was. Tak bym powiedział. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta księżyca i księżyc może mówić o czymś ukrytym. I to wychodzi na jaw. I teraz tak. Być może wychodzi na jaw to, że ktoś w pracy na przykład waszym kosztem się leni i nic nie robi, a ma takie same pieniądze. Ewentualnie właśnie tutaj ta karta przestrzega przed tym, żeby nie ujawniać swoich sekretów zawodowo-pieniężnych i też planów, no właśnie współpracownikom, bo gdzieś tutaj mogą nie mieć szczerych zamiarów. Tak bym zasugerował. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta dziesiątki mieczy, dziesiątki buław. A dziesiątka buław pokazuje osobę, która bardzo się stara, która jest bardzo ambitna, która daje z siebie dużo. I słuchajcie, tutaj wypadałoby się komunikować na bieżąco, bo w pewnym momencie może wam się ulać i po prostu pod wpływem emocji rzucicie tutaj jakimś niefajnym zdaniem lub nawet zwolnieniem.
Chodzi po prostu o to, żeby dzielić się obowiązkami. Jeśli jest tego za dużo, rozmawiać o tym. No tutaj nie trzeba siedzieć cicho w kącie i czekać, aż ktoś Was zapyta, tylko samemu się odezwać. Zobaczcie w szóstce. W Radzie jest szóstka monet, czyli karta charytatywności i dzielenia się, równowagi w braniu i dawaniu. Zastanówcie się, czy rzeczywiście jesteście dobrze wynagradzani lub wynagradzane za to, co robicie zawodowo. Zastanówcie się też, czy dostajecie właśnie wystarczająco dużo od pracodawcy narzędzi do robienia czegoś. Nie tylko tak wiecie, że skubania czegoś na przykład, tylko w ogóle narzędzie w postaci, komputera, pracowników i tak dalej. Tutaj zastanówcie się, czy jest balans w tym, ile z siebie dajecie, a ile dostajecie. Ta karta też sugeruje, żeby raczej ważyć właśnie pieniądze i w tym miesiącu przy sobie je przytrzymać, aniżeli wydawać na duże inwestycje. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Asa Buław. A As Buław, zwłaszcza w połączeniu z kartą Wieży, zobaczcie, tutaj może przestrzegać przed jakimiś niesnaskami lub kłótniami w pracy. Przed taką ostrą wymianą zdań. Tutaj gdzieś trzeba trzymać nerwy na wodzy, albo nie dopuścić do sytuacji, w której rzeczywiście nawarstwi Wam się tych trudnych emocji. Karta Asa Buław sugeruje, żeby się nie przemęczać i zobaczyć, jak tutaj inni będą reagować. Bo tak. Jeszcze tu jest taka informacja, żeby może czegoś nie zmieniać, w sensie firmy, bardziej starać się o lepsze warunki w obecnym miejscu. Tak bym powiedział. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.